Cześć kochani, witajcie w kanale Sunset Talks. Tu Kamila, wasza osobista korespondentka z gorącej jak piekarnik Arizony. Dla tych, którzy są tu po raz pierwszy, tak, jestem Polką i zawsze byłam z tego dumna. Wyjechałam z rodzicami z naszej pięknej, zielonej ojczyzny w latach 80., kiedy Polska była jeszcze szara, smutna, a w sklepach na półkach stał głównie ocet. I chociaż spędziłam w Stanach już lwią część życia, to serce mam wciąż rozdarte na dwa kontynenty. Tu rodzina, tu mieszkanie i moje zwierzęta, tam kultura i tradycje. A to jest Jinx, mój kot, filozof zresztą i ekspert od spraw wszelakich. Mów za siebie. Ja właśnie kontemplowałem pustkę egzystencjalną i sens istnienia puszki z tuńczykiem. Nie bądź taki skromny, Jinx to prawdziwy ekspert. Urodził się na nowojorskich slumsach, więc o American Dream wie więcej niż niejeden profesor. American Dream? A tak, śnił mi się kiedyś. Byłem w nim większy od Zenusia i goniłem szczura, który tańczył makarenę. Niestety obudziła mnie, bo otworzyła lodówkę. Co za brak wyczucia. Nie o tym śnie. Miałam na myśli twoje ciężkie doświadczenia, twoją walkę o przetrwanie. A, o tym. Rzeczywiście walka była zażarta. Zwłaszcza o ten karton za pizzerią. Miał idealną akustykę do mruczenia i chronił przed wiatrem. Lepszy niż apartament na 5. Alei. No i darmowe resztki pepperoni. To był szczyt moich ambicji. Dobra, widzę, że z twojej martyrologii nici. Chciałam tylko powiedzieć, że dzisiaj opowiem o Ameryce, tej prawdziwej, nie z filmów. Zbudź mnie jak skończysz. Chyba że będzie coś o tuńczyku. Wtedy mogę się na chwilę ocknąć. No dobra, wygląda na to, że dzisiejszy wykład przeprowadzę sama. W każdym razie zapnijcie pasy, bo będzie wyboiście. Każdy z was na pewno już słyszał to kultowe hasło: Ameryka, najwspanialszy kraj na świecie. Prawda? Powtarzają to tutaj jak mantrę. Na meczach, w wiadomościach, przy rodzinnym obiedzie. To się nazywa amerykański ekscepcjonalizm. Brzmi jak coś, co powinni sprzedawać w aptece, prawda? A w praktyce oznacza wiarę, że Stany to taki wyjątkowy, boski wynalazek, który ma monopol na wolność, wartości i ogólnie na bycie naj. Tylko że gdy się temu przyjrzeć z bliska, ten cały mit kruszy się jak stare ciastko. Weźmy tę słynną wolność. Jasne, jest tu wolność słowa. Mogę na przykład publicznie powiedzieć, że polityk X jest idiotą. Ale czy to jest unikalne dla USA? Zapytajcie Niemca, Francuza, Polaka nawet. Według organizacji Freedom House, która monitoruje takie rzeczy, na świecie jest 207 państw, z czego 180 jest wolnych. Więc Ameryka nie jest jakimś samotnym bastionem, a raczej jedynym z wielu krajów w klubie, gdzie można krytykować rząd i nie dostać dożywocia w kamieniołomach. Co jest super, ale nie jest ekscepcjonalne. Wolność to pełna miska i możliwość spania na 14 różnych powierzchniach w ciągu doby. Reszta to ludzkie fanaberie. Widzicie? Prosta kocia logika. Okej, a teraz konkrety. Pamiętacie, jak w szkole był ranking? Kto najlepszy z matmy, kto Usainem Boltem na WF-ie? No cóż, kraje też mają swoje rankingi i tu zaczyna się kabaret. Edukacja. Ameryka, która wysłała człowieka na księżyc, jest, uwaga, 12 w umiejętnościach czytania, 38 w matematyce i 22 w naukach ścisłych. 38 w matmie. To tłumaczy, dlaczego ostatnio w sklepie kasjerka nie mogła mi wydać reszty, gdy zapłaciłam gotówką. Jej mózg dosłownie się zawiesił. A jakby tego brakowało, to nowa administracja postanowiła jeszcze bardziej pomóc edukacji, proponując obcięcie jej budżetu o 15%. Tak, dobrze słyszycie. Kraj, który już teraz ma problemy z matematyką, postanowił, że najlepszym rozwiązaniem jest zabranie szkołom pieniędzy. Zamiast tego chcą dawać bony, żeby rodzice mogli posyłać dzieci do szkół prywatnych. Genialne. Publiczne szkoły niech się walą. No ale idźmy dalej. Opieka zdrowotna. To jest dopiero hit.
Oczekiwana długość życia 55 miejsce. Śmiertelność noworodków 44 miejsce. Jesteśmy w rankingu tuż obok Beninu i Pakistanu. Znajoma niedawno złamała rękę, dostała rachunek na $15,000. Za co? Za gips i 2 zdjęcia rentgenowskie. Można się załamać. Ja 3 lata temu złamałam nogę i kosztowało to $300,000. W kość wkręcili śruby, ale wiązadło w kolanie dalej mam zerwane. Żeby to naprawić, musiałabym skołować następne $300,000. Nic dziwnego, że Hollywood nam pokazuje, jak okradać banki. I myślicie, że ktoś chce to naprawić? A gdzie tam? Nowy plan budżetowy zakłada cięcia w budżecie na zdrowie, w tym w agencjach, które zapobiegają chorobom jak CDC i finansują badania nad nowymi lekami jak NIH. Czyli bądźcie zdrowi, a jak nie jesteście, to wasz problem. A jak naukowcy chcą wynaleźć lek na raka, to niech sobie zorganizują jakąś zbiórkę na internecie. To jest logika, która sprawia, że człowiekowi opadają ręce. O ile oczywiście nie boi się ich złamać. Ludzie to fascynujące istoty. Budują maszyny, które latają w kosmos, a jednocześnie tną fundusze na to, żeby nie umierać na zwykłą grypę. Ja przynajmniej mam 9 żyć. Wy macie jedno. I wygląda na to, że chcecie je sprzedać w promocji. A ekonomia? Owszem, jesteśmy w czołówce, jeśli chodzi o dochody. Ale średnia dochodów to magiczne słowo, które ukrywa gigantyczne przepaści. Masz na przykład gościa, który zarabia miliardy dolarów rocznie i 1000 osób, które zarabiają minimalną krajową. Średnia wychodzi piękna, ale 999 osób nie stać na hamburgera i je tylko same frytki na obiad. Tutaj to normalne, że ludzie pracują na 2 albo 3 etatach, żeby opłacić czynsz. To nie jest życie, to jest subskrypcja na przetrwanie. No dobrze, ale to w czym Ameryka jest numerem 1? Przygotujcie się i najlepiej przepnąć to, co masz w buzi, bo jeszcze się obławisz. Jesteśmy absolutnym, niekwestionowanym mistrzem świata w zamykaniu ludzi w więzieniach. Mamy najwięcej więźniów na mieszkańca na całej planecie. Wyprzedzamy takie ostoje demokracji jak Rwanda czy Turkmenistan. Brawo, jesteśmy debeściaki. A teraz hit, który mnie osobiście rozkłada na łopatki. W 2024 roku badania wykazały, że 10% Amerykanów wierzy, że Ziemia jest płaska. 10%. To nie jest żart. To prawie 35 milionów ludzi, którzy patrząc na horyzont, myślą, że tam jest krawędź i można spaść. Co więcej, wierzymy też w anioły. Bardziej niż prawie ktokolwiek inny na świecie, zaraz po Indiach i Indonezji. Nie mam nic do wiary, ale kiedy w kraju, który jest kolebką Doliny Krzemowej, tak wielu ludzi odrzuca podstawowe fakty naukowe, to zapala się czerwona lampka. To trochę tak, jakby mieć w garażu Ferrari, a jeździć do pracy hulajnogą. I wreszcie wisienka na torcie. Kategoria, w której nie mamy sobie równych. Wydatki na wojsko. Ameryka wydaje na siły zbrojne więcej niż następne 26 krajów razem wziętych, w tym Chiny, Rosja i Indie. I człowiek się zastanawia, dlaczego? Po co komuś tyle broni? Czy naprawdę mamy aż tylu wrogów? A może, i to jest tylko taka moja luźna teoria, może Ameryka po prostu ma trochę na sumieniu. Wiecie, jak po cichu podbierasz sąsiadowi gazetę, to potem każdy szelest za drzwiami wydaje się podejrzany. Może po tych wszystkich interwencjach, wojnach i tajnych operacjach na całym świecie Ameryka po prostu wpadła w lekką paranoję. Boi się, że ktoś kiedyś przyjdzie i wystawi odpowiedni rachunek. Ten ogromny budżet na obronność wygląda jeszcze ciekawiej, kiedy przypomnimy sobie, że jednocześnie tniemy kasę na szkoły i szpitale, prawda? Ja wydaję całą swoją energię na obronę kanapy przed psem i odkurzaczem. To są realne zagrożenia. A teraz, drodzy Państwo, najważniejsze pytanie. Czy zawsze tak było? No nie, skądże znowu? I to jest właśnie najgorsze w całej tej sałatce. Pamiętam z opowieści starszych ludzi i z historii, że
Była inna Ameryka. Ameryka, która po II wojnie światowej pomogła odbudować Europę w ramach planu Marshalla. Ameryka, która rzuciła wyzwanie kosmosowi i wysłała ludzi na Księżyc. Nie tylko dla zabawy, ale żeby pokazać, że niemożliwe nie istnieje. Choć do dziś są spekulacje, że cała ta wycieczka była nagrana w hollywoodzkim studiu. I chyba stąd te przekonania, że Ziemia jest płaska. A o Koperniku nikt tu nigdy nie słyszał. Ale wracając do chwalebnych czynów. Ameryka to był kraj, który prowadził wojny z biedą, a nie z biednymi ludźmi. Gdzie inteligencja była w cenie, gdzie bycie naukowcem, artystą czy inżynierem było powodem do dumy. Gdzie ludzie potrafili się zjednoczyć wokół wielkich idei. Gdzie sąsiad pomagał sąsiadowi. Nie tylko po to, żeby pożyczyć kosiarkę. Co się zatem stało? Gdzieś po drodze ta narracja się zmieniła. Zaczęliśmy bardziej słuchać tych, co krzyczą najgłośniej, a nie tych, co mówią najmądrzej. Polityka stała się jak mecz piłki nożnej, gdzie kibicujesz swojej drużynie, a drugiej życzysz spadku do niższej ligi. Chociaż nawet nie pamiętasz, dlaczego ich nie lubisz. Strach stał się najgorętszym towarem eksportowym mediów. Bo przestraszony człowiek to idealny klient. Kupi wszystko, zagłosuje na każdego i nie zadaje zbędnych pytań. Dlatego też odcinanie funduszy na edukację ma sens, bo ludźmi bez zdolności samodzielnego myślenia łatwiej jest sterować. No dobra, ponarzekałam. Ale nie o to chodzi, żeby tylko marudzić jak stary gramofon. Pierwszym krokiem do rozwiązania problemu jest przyznanie, że on istnieje. I wiecie co? Coraz więcej Amerykanów to dostrzega. Ale zamiast to naprawiać, to pakują walizki i emigrują. Jakby uciekali przed najgorszą pogodą na świecie. Ale cóż, moi starzy to samo zrobili, zamiast walczyć. Ameryka nie jest już najwspanialszym krajem na świecie, ale ma potencjał, żeby znowu nim być. To wymaga jednak generalnego remontu. Trzeba przestać wydawać fortuny na kolejne lotniskowce, a zacząć inwestować w nauczycieli i lekarzy, a nie obcinać im budżety. Trzeba na nowo nauczyć się ze sobą rozmawiać, nawet jeśli się nie zgadzamy. I trzeba przestać wierzyć w mity, a zacząć patrzeć na fakty. To jest proces, który potrwa lata, ale wierzę, że jest możliwy, bo pod tą całą warstwą politycznych kłótni i absurdów są tu miliony wspaniałych, pracowitych i dobrych ludzi. Mniej gadania, więcej otwierania tuńczyka. To jest mój plan naprawczy dla świata. Prosty i skuteczny. No, Jinx ma swoje priorytety. A tak na poważnie, chciałam wam pokazać ten obrazek, bo wiem, że Polska czasem patrzy na Amerykę jak na ulubiony serial. Czasem to dobrze, czasem mniej. Warto znać obie strony medalu. Yosemite to cud natury. Nowy Jork zapiera dech w piersiach, ale prawdziwa siła kraju nie leży w krajobrazach, tylko w zdrowiu i mądrości jego obywateli. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. Dajcie znać w komentarzach, co wy myślicie. Może coś was zaskoczyło, może macie swoje własne doświadczenia. Chętnie poczytam. Trzymajcie się cieplutko, gdziekolwiek jesteście. Pozdrawiam serdecznie z gorącej pustyni i trzymajcie kciuki, żeby nie skończyła w kamieniołomach i mogła nadal nagrywać.